techniczne i dokładnie. Więc jeszcze raz witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Ania Anzulewicz, jestem adiunktem na Wydziale Psychologii. Pracuję w Katedrze Psychologii Rozwoju Człowieka i tam zajmuję się badaniem różnych aspektów neuroróżnorodności, zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. Poza tym też od w zasadzie wielu lat zajmuję się takim poradnictwem psychologicznym, wspieraniem osób neuroróżnorodnych, aktualnie w ramach pracowni neuroróżnorodności Kolory, także jakby ktoś z Państwa miał też po wykładzie chęć, nie wiem, skonsultowania jakiegoś tematu neuroróżnorodnego, to bardzo, bardzo zapraszam. Natomiast dzisiejszy wykład, tak jak Państwo wiedzą, dotyczy tego, no właśnie, jakie są fakty, jakie są mity na temat neuroróżnorodności u osób dorosłych. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym przynajmniej z kilku powodów. Kluczowy powód jest taki, że na szczęście wzrasta świadomość społeczna tego, czym jest neuroróżnorodność, tego, że ona dotyczy osób w różnych momentach ich życia, nie tylko dzieci, ale również nastolatków, osób dorosłych, osób też w tak zwanej późnej dorosłości, czyli tak naprawdę może dotyczyć każdego i de facto dotyczy każdego. Niestety jest tak, że świadomość wśród nawet specjalistów, psychiatrów i niektórych psychologów, terapeutów, zwłaszcza na temat neuroróżnorodności osób dorosłych, nie jest wystarczająca. Trochę nie ma się co dziwić, dlatego że ta wiedza bardzo zmienia się z czasem i jakby nie wszyscy specjaliści też nadążają za tą zmieniającą się wiedzą i warto zwracać na to uwagę i warto głośno o tym mówić, żeby po prostu jak najwięcej osób też potrzebujących wsparcia mogło to wsparcie otrzymać. No i też jakby temat mojego wystąpienia związany jest z tym, że bardzo wiele mitów po prostu narosło wokół tego, właśnie, kto może mieć ADHD, tak? Czy w ogóle to zaburzenie istnieje jako zaburzenie? Jakby już różne takie się pojawiają głosy, które możemy spotkać gdzieś tam w różnych mediach, też często nie zawsze jesteśmy w stanie je zweryfikować, dlatego też chciałabym trochę tutaj czasu dziś poświęcić na pokazanie, co jest faktem, a co nim nie jest. Natomiast ja też chciałabym, żeby przynajmniej część tego naszego spotkania mogła być poświęcona na rozmowę, więc ja postaram się tutaj nie zagadywać Państwa zbyt długo. Natomiast bardzo też liczę na Państwa głosy, na pytania i mam nadzieję, że tutaj wyjdziecie Państwo z tego spotkania przynajmniej z pewnymi odpowiedziami, pewnie też z nowymi pytaniami, ale to tak typowo jest w psychologii. Dobra, o czym ogólnie będę mówić? Zacznę od tego, właśnie takiego ustalenia, czy opowiedzenia o tym, czym w ogóle jest neuroróżnorodność, jak ją mamy rozumieć, skąd w ogóle ten termin się wziął i po co, a później przejdę do tych kwestii już stricte związanych z ADHD, czyli właśnie, od kiedy pisze się gdzieś tam w literaturze światowej o tym, o objawach tego, co obecnie nazywamy ADHD, o kryteriach diagnostycznych powiem co nieco, o specyfice ADHD u dorosłych i z takich ważniejszych kwestii, które tutaj myślę, że Państwa mogą zainteresować, to chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak wspierać osoby z ADHD i bliskie im osoby również w lepszym radzeniu sobie z rzeczywistością, taką właśnie neurotypową, można powiedzieć. I wszystko to zrobimy w takim właśnie kontekście mitów versus faktów dotyczących właśnie tego, można powiedzieć, tej odmiany neuroróżnorodności. I już przechodząc do tego pierwszego wątku, czym jest neuroróżnorodność? Neuroróżnorodność to jest taki termin, który został rozpropagowany pod koniec lat 90. przez australijską socjolożkę Judy Singer między innymi. I neuroróżnorodność jest takim założeniem właśnie, że ludzie doświadczają świata w bardzo różny sposób i
w związku z tym nie ma jednego właściwego sposobu myślenia, uczenia się, zachowania. Po prostu, krótko mówiąc, ludzie mają różnie, tak? I że to jest okej. Natomiast to, co nazywamy trudnościami neurorozwojowymi, to, co często nazywamy zaburzeniami, to nie są jakieś takie zjawiska, które są patologiczne z natury, natomiast to bariery społeczne powodują niepełnosprawność, tak? Poprzez wykluczenie, poprzez stygmatyzowanie osób, które myślą w nietypowy sposób, czy też działają w nietypowy sposób, czy też mają pewnego konkretnego rodzaju ograniczenia, czy specyficzne potrzeby, czy możliwości. No i ten termin no, powstał właśnie tak jak mówię, w dużej mierze w kontraście do tego właśnie bardzo mocno zmedykalizowanego podejścia, w którym właśnie jest sztywny podział, że tu jest norma, tam jest patologia, to jest normalne, a tam to już nie jest. Więc tutaj no, trochę właśnie można się powołać na taką analogię do systemów operacyjnych, nie? Że mamy różne systemy operacyjne, ale to, że aplikacja na iOS-a nie działa na Androidzie, to nie znaczy, że coś z tą aplikacją jest nie tak. Ona jest po prostu no, dedykowana innemu systemowi. Trochę tak z mózgami właśnie jest w kontekście tej koncepcji neuroróżnorodności. I neuroróżnorodność to jest takie pojęcie parasolowe, pod które możemy tutaj włożyć różne zjawiska. Najczęściej się mówi o neuroróżnorodności w kontekście osób w spektrum autyzmu, osób właśnie z ADHD, ale też takich osób doświadczających specyficznych trudności w uczeniu, dysleksja, dysgrafia, dysortografia itd., itd. Więc to siłą rzeczy nie jest skończona lista, natomiast no, tutaj ważne jest to, że bardzo różne rodzaje funkcjonowania mogą podchodzić pod tą kategorię ogólną neuroróżnorodności. No i oczywiście to pojęcie neuroróżnorodności zakłada, że te mózgi nasze czymś się różnią. No, możemy się zastanowić, czym one się różnią, no bo jeśli popatrzymy na taki typowy mózg, gdzie tam to jest takie trochę ponad kilo galaretki, które każdy z nas ma w głowie, te mózgi generalnie wyglądają dosyć podobnie. No i teraz po czym mamy poznać, no właśnie, czy one się różnią, czy one się nie różnią? One wszystkie wyglądają mniej więcej tak samo, co oczywiście nie znaczy, że działają tak samo, tak jak powiedziałam, ale to też nie znaczy, że nie wiem, jest jakiś dobry mózg, tak? Dobry wzorzec mózgu i zły wzorzec mózgu, jeden jest pożądany, drugi nie. No nie, to tak nie działa. Natomiast w tym takim zmedykalizowanym podejściu właśnie, które zakłada, że mamy jakieś kryteria właśnie patologii, mamy pojęcie normy. Tutaj długo moglibyśmy rozmawiać o tym, co ta norma oznacza, tu nie będziemy w to wchodzić. Natomiast no, możemy, odwołując się do różnych kryteriów diagnostycznych, mieć takie no, wyobrażenie, że no, ta norma jest czymś bardzo różnym od tej patologii. I oczywiście, jeśli popatrzymy na różne kryteria diagnostyczne, tutaj w Europie głównie korzystamy z kryteriów diagnostycznych ICD, tak, czyli Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń. W Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o zaburzenia psychiczne, tak, i tego rodzaju trudności, obowiązuje klasyfikacja DSM, która no, kataloguje i tutaj omawia kryteria właśnie diagnozy no, bardzo różnych trudności, takich od zaburzeń rozwojowych, przez zaburzenia nastroju, do no, takich no, zaburzeń chorób psychicznych jak schizofrenia na przykład. No i mamy tutaj w ramach każdej z tych w ramach każdej z tych kategoryzacji pewne oczywiście kryteria. No, natomiast jeśli popatrzymy na ogólną różnorodność, jeśli chodzi o, nie wiem, to jak się zachowujemy, jakie mamy preferencje, no to trochę mi się tak skojarzyło, że ludzie są jak właśnie te makaroniki, nie? Że i te mózgi też są takie, że one wyglądają w miarę podobnie, natomiast działać mogą bardzo różnie i to nie znaczy, że właśnie jeden makaronik jest, nie wiem, lepszy od innego. Znaczy, no, wiem, można się z tym nie zgadzać. I tak jak ze wszystkim w przyrodzie mamy różnorodność,
I teraz można sobie zastanowić, jak można przypiąć to pojęcie różnorodności do tych kryteriów diagnostycznych, które obowiązują, no, jeśli chcemy po prostu się dowiedzieć, czy określić, czy dana osoba, nie wiem, doświadcza jakiejś trudności na przykład neurorozwojowej. Zaraz do tego tematu wrócimy, bo to nie jest temat łatwy i jednoznaczny. Na chwilę przyjrzymy się bardziej tym kryterium diagnostycznym, które są opisane w literaturze, a do tej neuroróżnorodności właśnie wrócimy za chwilę. Bardzo krótkie ćwiczenie. Teraz myślę, że każdy z Państwa w ten czy inny sposób miał do czynienia z pojęciem tego właśnie, o którym mówimy dzisiaj, czyli z ADHD. Wyobraźcie sobie, proszę, osobę z ADHD. Jak ta osoba wygląda? Taka pierwsza, która Wam przychodzi do głowy. W jakim wieku, jakiej płci, jak się zachowuje, co odczuwa, czy jest wesoła, czy smutna, może, nie wiem, przygnębiona. Tak, więc wyobraźcie sobie taką osobę i zastanówcie się, po czym poznajecie, tak, w tym swoim wyobrażeniu, że ta osoba ma to rzeczone ADHD. Tak, momencik na zastanowienie się. Tutaj bardzo zachęcam też do podzielenia się komentarzami. Te osoby, które mają tutaj dostęp do czata, to będą miały ułatwione zadanie. Natomiast Państwo z sali myślę, że też możecie tam na miejscu uzyskać dostęp do mikrofonu, też można się podzielić. Dobra, i tak, tutaj pan Przemek tak napisał, że osoba z ADHD wygląda jak każdy, a poznajemy ją po zachowaniu, tak? Czyli na przykład jakim zachowaniu? Pani Sylwia tu zauważyła, że szybko zmienia wątki w rozmowie. Okej. Coś jeszcze? A to pierwsze skojarzenie, to była, nie wiem, osoba, nie wiem, która ma 5 lat, 10 lat, 20, 30. Okej. Osoba, która ciągle coś musi mówić. Dobra, zmienia wątki. Coś jeszcze? Może być zamyślone. No. Właśnie, zaczyna kolejną rzecz, nie kończąc poprzedniej. Tak. Konieczność zajęcia się czymś dodatkowo w trakcie pracy. Typowo. Trudność skupienia się na zadaniu, wcinanie się w rozmowy. Tak. 10-letni chłopiec, którego wszędzie jest pełno. Okej, dobra, mamy tu różne skojarzenia. Coś jeszcze? Tak, bo tutaj na początku zwłaszcza, tutaj w Państwa tych skojarzeniach się pojawiły takie wątki bardzo związane z tym, co się typowo nazywa deficytem uwagi. No ja tego tak nie nazywam, ale na razie tak to nazwijmy. Tak, czyli ta trudność w regulacji uwagi, czyli gdzieś tutaj jest trudność z przełączaniem się między zadaniami, trudność z kończeniem czynności, konieczność właśnie robienia kilku rzeczy naraz. Dalej tutaj się pojawiały takie wątki związane z kontrolą emocji, z nadaktywnością i to też właśnie ważny wątek. Nie może się skupić nad czymś, czego nie lubi. To pan Przemek zauważył. Tak, oczywiście. Też bardzo typowe dla ADHD. No dobra, to myślę, że mamy taki ogólny zarys. Idźmy zatem dalej. Aha, jeszcze konieczność mówienia o tym, co go interesuje. Tak, no to też się wiąże często z tą trudnością w hamowaniu, nie? Że trudność powstrzymać się takiej osobie przed powiedzeniem czegoś, co no, bardzo chciałaby opowiedzieć. Okej, dobra, no ale bardzo się cieszę, że te skojarzenia są różnorodne.
Dlatego, że no, w takim ogólnym, powiedzmy społecznym, takim typowym ujęciu często się spotykamy z czymś takim, że okej, ADHD to jest, no właśnie, taka trudność, która wygląda mniej więcej tak, czyli mamy jakichś takich małych, nadaktywnych chłopców, którzy no, generalnie sprawiają dużo trudności tak, wychowawczych, bo no, nie siedzą tak, nie siedzą grzecznie, cicho, nie wykonują zadań, tak, które no, my chcemy, nie wiem, jako rodzice, opiekunowie, żeby wykonywali. No, bardzo częste wyobrażenie, no ale oczywiście ADHD może wyglądać bardzo różnie, jak to Państwo zauważyli. Może wyglądać tak, bardziej właśnie taki daydreaming, takie marzycielstwo, tak? Czyli w ogóle nie ma tego elementu nadaktywności, tylko no właśnie gdzieś tam błądzenie myślami, koncentracja na zupełnie innych rzeczach niż te, które są poruszane na przykład w szkole, no bo oczywiście to jest taka trudność, która w szkole z całą mocą się najczęściej objawia. Chyba że mówimy o dziewczynkach. Dziewczynki bardzo często dopiero w dorosłości się orientują, czy dziewczyny, czy adolescencji, tak, w wieku nastoletnim, czy dopiero w dorosłości, że faktycznie to, z czym mają trudność, to nie jest kwestia, nie wiem, zaburzeń osobowości, co jest niestety nadmiernie diagnozowane u kobiet z ADHD, no tylko właśnie problemem z ADHD tym wyjściowym. Więc to może wyglądać bardzo różnie. Tu mamy oczywiście takie, powiedzmy, trochę sztampowe obrazki, no takie różne obrazki, nie? Że trudność z wykonywaniem czynności, nadaktywność, trudność w regulacji emocji, ale też, no właśnie, taka tutaj jest taka skłonność do gaszenia pożarów w takim ujęciu, można powiedzieć, i metaforycznym i czasami i dosłownym, dlatego że, to też powiemy o tym później, osoby z ADHD bardzo często naprawdę świetnie sobie radzą właśnie w gaszeniu pożarów, w robieniu rzeczy na ostatnią chwilę. Potrafią robić to naprawdę dobrze. I też, to oczywiście nie jest regułą, ale zdarza się tak, że sobie po prostu dobrze radzą w takich sytuacjach, gdzie dużo się dzieje, gdzie jest właśnie dużo bodźców, w takich sytuacjach, gdzie większość osób no, nie dałoby rady, tak? Bo to byłoby no, zbyt stymulujące dla nich. No ale też oczywiście ADHD dotyczy osób w tak zwanej właśnie tej późniejszej dorosłości, tak? One mogą mieć 50 lat, 60 lat, 80 lat, mogą robić różne rzeczy, tak? Mogą wyglądać całkiem normalnie i zwykle wyglądają całkiem normalnie, mimo takiego społecznego wyobrażenia, że no właśnie, że ADHD powinno być widać. No już tutaj po tym, co Państwo piszą, widzę, że no Państwo mają bardziej tutaj realistyczne wyobrażenia o tym, jak to ADHD wygląda, ale no zapewne w rozmowach takich gdzieś tam z różnymi osobami no możecie się, czy będziecie mogli się często spotkać zapewne z takimi właśnie słowami właśnie, że no właśnie to ADHD to widać, to dotyczy małych dzieci i tak dalej, i tak dalej. I zanim przejdziemy do tej specyfiki właśnie dorosłego ADHD, to jeszcze jedna sprawa, to znaczy kryteria diagnostyczne, tak dla powtórki, można powiedzieć, bo o kryteriach diagnostycznych warto mówić, dlatego że one się po prostu też zmieniają. Tak? Teraz mamy, jeśli mówimy o tej klasyfikacji ICD, obecnie mamy wersję 11, tak, gdzie akurat z ADHD to nie jest taki problem, ale jeśli popatrzymy na to, jakie są kryteria diagnostyczne, na przykład spektrum autyzmu, no to one się bardzo zmieniły w porównaniu do wcześniejszej klasyfikacji, za czym no niekoniecznie nadążają diagności w Polsce, tak? Bo mamy kilka lat na dostosowanie się do tej nowej klasyfikacji. No i rezultat jest taki, że niektórzy specjaliści klasyfikują według starej klasyfikacji, inni według nowej i to bywają trudności. No akurat w przypadku ADHD tak nie jest. No ale też tu są różnego rodzaju wątpliwości, znowu związane przede wszystkim z występowaniem ADHD u osób starszych niż nastolatkowie. Więc tak, jeśli chodzi o te kryteria, no to już nie będzie zaskoczenia, jeśli powiem, że
że to są te kwestie związane z nadaktywnością, impulsywnością, zaburzeniami koncentracji uwagi. Nie? To myślę, że dosyć jest to oczywiste. Natomiast w takim bardziej szczegółowym tutaj wymiarze, przepraszam, ja mam to po angielsku, dlatego że ja mam po prostu tą klasyfikację po angielsku i nie chciałam tutaj niczego przekręcić. W każdym razie diagnozujemy ADHD, jeśli zaobserwujemy właśnie taki stały wzorzec trwający co najmniej 6 miesięcy, właśnie tutaj trudności w koncentracji uwagi i lub nadaktywności, impulsywności, która ma wpływ, taki bezpośredni wpływ negatywny na osiągnięcia szkolne, zawodowe czy funkcjonowanie społeczne. Czyli generalnie ważne jest to, że tak, że ten wzorzec zachowania się utrzymuje, tak? To nie jest tak, że po prostu gdzieś tam, nie wiem, trwa kilka dni i przechodzi, tylko musi trwać dłużej, no i musi mieć wpływ negatywny na różne sfery życia. Nie? Czyli typowo w przypadku dzieci, to jest to funkcjonowanie szkolne, czy też przedszkolne i społeczne. I teraz tak, mamy tu 3 podstawowe podtypy przy diagnozowaniu ADHD. Ten typ, który jest przede wszystkim związany z tą trudnością regulacji uwagi, ten predominantly inattentive. I to jest właśnie taki typ, w którym hiperaktywność może występować w ograniczonym zakresie, ale wcale nie musi. To jest ten wzorzec, czy ten podtyp, który się też trudniej diagnozuje, no bo oczywiście jeśli mamy osobę, która jest nadaktywna, no to tą nadaktywność widać częściej. Natomiast tego kotła myśli, tych myśli kotłujących się w głowie, tych trudnych emocji, my tego nie zauważymy, jeśli się nie będziemy dokładnie przyglądać. Więc ten typ też jest bardziej wymagający w diagnozie. To jest też taki podtyp, który w wcześniejszych klasyfikacjach był nazywany ADD, czyli Attention Deficit Disorder, tak, czyli ten deficyt uwagi bez nadaktywności czy hiperaktywności. Jest ten drugi podtyp, w którym przede wszystkim występują te trudności z impulsywnością, nadaktywnością, ale oczywiście mogą tam być też obecne pewne niewielkie właśnie te symptomy deficytu uwagi. Okay. Natomiast tu jest taka duża nierównowaga, tak? Tutaj jesteśmy w stanie powiedzieć, że ten typ jest bardziej związany z deficytem uwagi, ten z hiperaktywnością, ale częściej i najczęściej tak naprawdę to jest typ łączony, czyli zarówno ten deficyt uwagi, czy też, jak ja wolę mówić, trudności w regulacji uwagi, jak i hiperaktywność, nadaktywność są obecne i trudno powiedzieć, których z nich jest więcej. No i okej, to myślę, że tutaj mam nadzieję, że jest to dosyć zrozumiałe. Tak, tylko mamy tutaj jeszcze taki drobny twist, dlatego że mamy taki zapis, że te zachowania czy te symptomy powinny się pojawić przed 12 rokiem życia, typowo do takiego, właśnie mówimy, takiego średniego dzieciństwa, tak, gdzieś tam do, nie wiem, może połowy szkoły podstawowej. No i wtedy najczęściej ta trudność neurorozwojowa jest diagnozowana. No właśnie. I tu mamy drugą rzecz, tak, że ten stopień tutaj jest ważny, no bo to, że dzieciaki na przykład we wczesnym wieku szkolnym mają trudność ze skoncentrowaniem się na zadaniu, mają trudność w tym, żeby, nie wiem, siedzieć przez 45 minut na lekcji. No dobra, może się tego tak nie robi, jak jeszcze tak brzydko powiem, moich czasów w latach 90. Natomiast tutaj jest kwestia ilości, tak, tych zachowań, natężenia tych zachowań, no bo oczywiście można powiedzieć, ok, każdy z nas czasem nie może się skupić, każdy z nas czasem jest nadaktywny, ale to trochę tak jest, nie wiem, na przykład jak z kichaniem.
nie? Że każdy z nas tam czasem kichnie i czym innym jest kichanie 3 razy dziennie, a czym innym jest kichanie 3 razy na minutę, nie? Więc to jest kwestia natężenia tych objawów. I tak, tutaj jeszcze może odniosę się do tego, co pani Sylwia tutaj napisała, bo staram się monitorować to, co się dzieje w czacie. I tutaj pani Sylwia pisze, najbardziej trudna wydaje się ocena społeczna i nadmierne przypisywanie dzieciom ADHD tylko dlatego, że się bawią lub rozrabiają. Zwrócenie przez opiekuna uwagi dziecku na zasadzie uspokój się, ty masz chyba ADHD, nie dość, że powoduje piętnowanie, to wiąże się z negatywnym postrzeganiem osób, które posiadają to zaburzenie. Wydaje mi się, że nie jest to aż tak bardzo powszechne w przypadku na przykład dyslektyków. Bardzo też ciekawa uwaga. Faktycznie ADHD jako etykieta jest często nadużywana właśnie w kontekście właśnie nazywania nadaktywnych zachowań u dzieci po prostu, które no, robią te rzeczy, które robią typowo dzieci, czyli się bawią na przykład, nie? I to niestety jest, nie jest to trudność, tak? I o tym jeszcze za chwilę powiemy. Natomiast no, ten twist, czy twist, nie twist, ale to założenie, że objawy typowe dla ADHD powinny się pojawić przed 12 rokiem życia, sprawiają, że dla wielu osób dorosłych no, nie jest to jasne, tak? Czy te objawy, które one widzą w swojej dorosłości, czy to są objawy ADHD, czy to może są objawy czegoś innego, nie? I tutaj no, różne mogą być przyczyny tego, że nie wiem, na przykład nie zauważamy ADHD w dzieciństwie, nawet jeśli ono faktycznie tam występowało. Bardzo typowo jest taka sytuacja wtedy, kiedy mamy do czynienia z tym pierwszym typem, który no, jest no, przede wszystkim związany z trudnością w regulacji uwagi. I ta trudność regulacji uwagi znowu, zwłaszcza u dziewczynek, ona po prostu może zostać niezauważona. Dlatego, że możemy mieć strategie kompensacyjne, zwłaszcza wysoki ilość inteligencji, dobre kompetencje społeczne, tak, mogą sprawić, że te trudności po prostu nie będą zauważane. Nie zawsze będzie tak, że te skutki ADHD będą widziane na przykład w osiągnięciach szkolnych. To nie jest tak, że każde dziecko właśnie, które ma ADHD, ma na przykład złe oceny, bo strategie kompensacyjne, które mamy, czyli właśnie tak jak mówię, albo wysoki iloraz inteligencji, albo kompetencje społeczne, albo obecność wspierających osób w naszej społeczności, w naszym otoczeniu, to są czynniki, które mogą sprawiać, że no po prostu te objawy będą niezauważone i nawet my sami możemy ich nie zauważyć. Bardzo często też się zdarza, że po prostu nie widzimy tych objawów, dlatego że nasi rodzice mają ADHD, czy któryś z naszych rodziców. No i no, wiecie, to dużo trudniej zauważyć w takim środowisku, że jest coś nietypowego, no, jeśli widzimy te zachowania u członków naszej rodziny. Nie? Więc to jest w ogóle dosyć skomplikowana kwestia, jeśli chodzi o diagnozę ADHD w dorosłości i w kontekście takiej diagnozy no, bardzo się mocno poleca, sugeruje, żeby w tej diagnozie brała udział też jakaś osoba, która zna osobę diagnozowaną z dzieciństwa, czy to rodzic, czy jakaś bliska osoba. No, najlepiej, żeby to był rodzic lub opiekun, czasem może być to nawet nauczyciel. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza w kontekście tego, jeśli rodzice mieli, czy któryś z rodziców miał ADHD, to samo jest z diagnozowaniem spektrum autyzmu. Bardzo często się pojawia taka trudność, że to dziecko przecież normalnie się zachowywało, no miało dobre oceny, tak, no przecież siedziała spokojnie w szkole, tego nie widać, nie? I czasami dopiero w dorosłości się orientujemy, bo w takich wtórnych problemach, które się pojawiają, typu stany lękowe, typu depresja, typu już któraś praca, z której nas wyrzucili, bo tutaj brzydko mówiąc, nie dowozimy rzeczy na czas, nie? To są strasznie frustrujące rzeczy i bez takiej diagnozy tego, co jest tym problemem, no to możemy nigdy nie dojść do tego właśnie, z czego wynika ten faktyczny problem. Dlatego też tak niesamowicie ważna jest ta świadomość społeczna ADHD, ale w ogóle neuroróżnorodności.
Trochę już wyprzedziłam opowieści o mitach, zaraz do tego przejdę, natomiast zanim jeszcze, to parę słów o rozpowszechnieniu ADHD. I tak, rozpowszechnienie, tutaj dane są trochę tak od sasa do lasa, w zależności od tego, gdzie one były zbierane i w jaki sposób i na jakich grupach. Generalnie przyjmuje się, że to rozpowszechnienie ADHD to jest tak mniej więcej od 2,5-8% to jest tak typowo u dorosłych, aż do 11% to u nastolatków są dane, które pokazują na takie rozpowszechnienie. Ogólnie w populacji to rozpowszechnienie to jest właśnie tak mniej więcej 4,4%, czyli to jest całkiem dużo, jak się zastanowicie. Nie? To nie jest tak, że to jest jakiś trudny, to jest trudny problem, ale to nie jest rzadki problem. U dorosłych trochę rzadziej, trochę mniejsze jest to rozpowszechnienie. Tak, w zależności od danych, na które się powołujemy, 1 na 20, 1 na 25 osób. Czasami nawet właśnie niektóre dane pokazują, że u nastolatków to może być 1 na 10 osób. Także to jest bardzo dużo, nie? I tym bardziej warto się tym zająć, nie? U dorosłych 2,5 do tych niecałych 3% i to też zmienia się w biegu życia, co wynika z różnych kwestii. Też ze stosowanych strategii adaptacyjnych, tak, też dorosłych się rzadziej diagnozuje oczywiście niż dzieci, nie? Więc częściowo to rozpowszechnienie też jest trochę mniejsze dlatego, ale też dlatego, że objawy zmieniają formę. I to, co byłoby w dzieciństwie zdiagnozowane jako właśnie na przykład ADHD, w dorosłości może być zdiagnozowane jako zaburzenia lękowe. Albo znowu nawiążę do przypadku dorosłych kobiet z ADHD, mogą się pojawić diagnozy na przykład zaburzeń osobowości, bardzo typowo borderline, ale nie tylko, albo właśnie depresji, stanów lękowych. No i tutaj bardzo ważna jest właśnie ta diagnostyka różnicowa, nie? Że dobry specjalista czy dobry zespół specjalistyczny będzie w stanie odróżnić tego, czy te objawy to są raczej objawy ADHD w dorosłości, czy to są zaburzenia lękowe, czy to jest jeszcze coś innego. Nie? I tak, czy te dane dotyczą wieku diagnozy? Mamy sporo danych dotyczących właśnie tego rozpowszechnienia wieku diagnozy u dzieci, mniej u dorosłych, bo jeśli chodzi o dzieci, to te tak zwane trudniejsze przypadki, one są diagnozowane zwykle do tak 5-6 roku życia, czyli ta mediana diagnozy, taki przeciętny wiek diagnozy to jest takie około 5 lat. Jeśli to są bardziej umiarkowane takie symptomy, to jest około 6-7 lat. I później, jeśli to jest taki, można powiedzieć, łagodny wariant, ja nie lubię tego sformułowania, że to jest łagodny wariant, to jest taki wariant, który mniej widać. I najczęściej to są właśnie takie dzieciaki, które mają raczej trudności właśnie nie z hiperaktywnością, ale z koncentracją uwagi i na przykład mają do tego jeszcze jakieś strategie kompensacyjne, które sprawiają, że po prostu te trudności, których one doświadczają, nie są widoczne. Ale to nie znaczy, że tych trudności nie ma, no bo wiecie, nawet te dzieciaki, które mają dobre oceny w szkole i mają ADHD, one po prostu muszą drastycznie więcej energii, czasu włożyć na przykład w to, żeby mieć te oceny, niż dzieciaki, które nie muszą radzić sobie z takimi trudnościami, więc tutaj jakby, tak jak mówię, trochę te dane są od sasa do lasa. Stosunkowo mało danych jest na temat ADHD u osób powyżej 50 roku życia, więc ta granulacja tych danych to jakby ja bym powiedziała, że jeszcze nie jest wystarczająca. Powinniśmy po prostu mieć jeszcze więcej danych znaczy ja też dlatego mówię o tym, ja też zajmuję się właśnie badaniem ADHD u dorosłych i w szczególności właśnie w kolejnych krokach chciałabym zająć się tą późniejszą dorosłością, nie? Bo ta świadomość społeczna też w przypadku młodych dorosłych na szczęście jest coraz większa, ale w przypadku osób już tam właśnie po 50-60 roku życia już niekoniecznie, więc myślę, że to też jest bardzo, bardzo ważne. I tak, tutaj też pan Przemek zauważył, że
te strategie kompensacyjne mogą być wymuszone przez rodziców karami. No niestety tak, no niestety. No i właśnie, a propos tych rodziców jeszcze. Tutaj dużo można powiedzieć na ten temat. Generalnie możemy rozmawiać o tym, na ile ADHD jest uwarunkowane genetycznie, na ile tutaj te czynniki środowiskowe mają wpływ. Jedne i drugie mają wpływ, ale warto pamiętać, że ADHD jest wysoko odziedziczalne, to jest jedno z najbardziej odziedziczalnych typów neuroróżnorodności. I szacuje się, że około 74% jest odziedziczalne, ale to znowu w zależności od tego, czy to były badania prowadzone na bliźniętach monozygotycznych, czy na przykład właśnie dzieciach, rodzicach, no różnie wyglądały te badania. Natomiast to na pewno wiemy, że jest wysoko odziedziczalne, natomiast to nie jest tak, że to jest, nie wiem, jeden mechanizm genetyczny, który jest za to odpowiedzialny. To są bardzo różne mechanizmy, za które odpowiedzialne są bardzo różne geny w różnych konfiguracjach, więc long story short, to jest bardzo skomplikowane, natomiast w dużej mierze dziedziczne, nie? I to na pewno warto zapamiętać. I tutaj też pytanie też tu pani Sylwii a propos właśnie wieku diagnozy. Liczba diagnoz zmienia się z wiekiem, nie? Natomiast no, możemy zapytać, czy to rozpowszechnienie też, czy to tylko liczba diagnoz, czy też rozpowszechnienie ADHD, bo one są ze sobą związane, ale nie tak wprost. Nie? Także tutaj widzicie, w wieku 6-11 lat nawet, no widzicie, te liczby są dużo większe, nawet około 10%. Okej, dobra, ale zapowiadałam już od początku, że będą mity, więc będą mity, przez które chciałabym po prostu tak szybko przejść, żeby pokazać Państwu, z czym się mierzymy tutaj, będąc badaczami ADHD i pracując z osobami neuroróżnorodnymi, zwłaszcza dorosłymi, które są stygmatyzowane właśnie. Tu zebrałam sobie taki trochę, taki zestaw takich często pojawiających się mitów i oczywiście ich jest dużo więcej. Ja gdzieś pozbierałam te, które najczęściej się pojawiały w mojej ocenie, ale oczywiście jeśli macie jakieś inne, których tutaj nie wymieniłam, na pewno macie, to wpiszcie tutaj, to ja też postaram się do tego odnieść. Więc tutaj, no, zaczynając od takich tutaj bardzo sztampowych ujęć, że właśnie, że ADHD to jakiś nowy wymysł, że wcześniej tego nie było, wcześniej, wiecie, mieszkaliśmy w jeziorze, jedliśmy trawę i nikt nie narzekał, nie? A dzieci, które były nadaktywne, no to wiadomo, co się z nimi robiło, tak? Trzeba było je odpowiednio zdyscyplinować. No i takie rzeczy niestety wciąż możemy usłyszeć. No i zaraz się do tego odniosę. Tutaj sporo jest takich mitów związanych właśnie z tą liczbą diagnoz, które wzrasta, z tym, na ile w ogóle te diagnozy są rzetelne, czy to nie jest jakaś subiektywna ocena klinicysty. Tutaj już są takie mity, które zaadresowaliśmy, czyli właśnie to zaburzenie, które dotyczy małych chłopców, że z tego się wyrasta, że osoby z ADHD są nadpobudliwe, albo że wszystkie nie mogą się skupić. To też trochę o tym powiedziałam w kontekście tych różnych subtypów. Albo też moje ulubione, że ADHD można pokonać, wystarczy się postarać, tak jak wiadomo, depresję można pokonać, jak tylko się będzie, nie wiem, pozytywnie myślało i weźmie się w garść. No oczywiście jest to bzdura, tak? No ale niestety możemy się spotkać z takimi tekstami. No i niestety te krzywdzące właśnie oceny, że no nie możesz mieć ADHD, jeśli miałeś dobre oceny w szkole. Niestety zdarza mi się również od psychologów i psychiatrów słyszeć takie rzeczy, nie? Że nie można mieć ADHD, jeśli się miało dobre oceny w szkole. No przykre to jest, nie? Więc też bardzo ważne jest to, żeby no, mieć tą świadomość własną, bo czasami jest tak, że to specjaliści wymagają edukacji, no bo tak jak wspomniałam, no bo ta wiedza się zmienia, nie? I nie każdy specjalista nadąża za zmieniającymi się kryteriami. No i po prostu cała seria jest mitów związana z tym właśnie, skąd się bierze ADHD, czy na pewno nie z lenistwa, tak, że to po prostu są ludzie, którym się nie chce robić rzeczy i szukają wymówki. No i jest też cały zestaw różnych mitów związanych z leczeniem ADHD. Najbardziej popularne to są te, że właśnie leki na ADHD to są narkotyki.
bo są dostępne na receptę RPW, oczywiście nie wszystkie, tylko część, więc no tak jak, no nie wiem, morfina na przykład, nie? Więc oczywiście no to słusznie no, może się kojarzyć źle, ale zaraz też powiem Wam o tym, dlaczego tych leków na ADHD nie należy się bać. No dobra, no tutaj szybko przechodząc przez ten wątek, że to nowy wymysł, czy że w ogóle ADHD nie istnieje. Ten mit, że ADHD nie istnieje, wziął się z pewnego nieporozumienia, to znaczy jeden z takich czołowych badaczy, który zajmował się właśnie zaburzeniami neurorozwojowymi, dr Leon Eisenberg, pod koniec swojego życia udzielił takiego dosyć nieszczęsnego wywiadu gazecie Der Spiegel, gdzie wypowiedział pewne zdanie, które zostało wyjęte z kontekstu i powtarzane w kółko przez różnych no, antyfanów generalnie ADHD jako realnej trudności, bo powiedział coś takiego, że ADHD jest doskonałym przykładem sfabrykowanego, tutaj fabricated, niestety miałam to było oryginalnie po niemiecku, ja to czytałam w wersji angielskiej, więc tu przytaczam angielskie słowa, ale o co mu chodziło tutaj? Jemu chodziło o to, że genetyczne predyspozycje ADHD są przereklamowane i tak naprawdę w tym tekście, w tym wywiadzie chodziło mu o to, żeby psychiatrzy dziecięcy zamiast właśnie zobaczyć, że okej, dziecko ma objawy ADHD i dać mu tam leki na zasadzie masz leki, cześć, żeby starali się no, przyjrzeć tym przyczynom psychospołecznym, temu, co się dzieje w domu, czy są problemy w rodzinie i tak dalej. Bo pigułkę jest oczywiście łatwo przepisać, no, natomiast no, zadbać, tak, no nie wiem, zadbać o te wszystkie potrzeby młodego człowieka, ustalić, co tam się naprawdę dzieje w domu, no to jest już trudniejsza sprawa. I o to chodziło w tym wywiadzie, tak? Natomiast, no, jak widzicie, zostało wyciągnięte pierwsze zdanie, no i ono do tej pory jest powtarzane w kółko przez różne środowiska, więc myślę, że dobrze wiedzieć, skąd to się wzięło. I tam nie było mowy o tym, że ADHD jest wymyślone, tylko że zdaniem akurat doktora Eisenberga przereklamowane było to nastawienie na genetyczne podstawy ADHD. Co, jak wiemy z późniejszych badań, no, też niekoniecznie jest zgodne z prawdą, dlatego że ADHD jest wysoko odziedziczalne, ale to nie znaczy, że strategie rodzicielskie, tak, czy środowisko wychowania nie pełni roli, tak? No, pełni fundamentalną rolę w tym, jak sobie dziecko radzi, czy jak dorosła osoba już potem radzi sobie z rzeczywistością i jak w ogóle traktuje te swoje cechy, nie? Czy traktuje je jako po prostu cechy, czy jako takie piętno, czy jakieś po prostu wady, nie? Z których musi się wstydzić. I teraz jak popatrzymy sobie na historię ADHD też bardzo szybko, no to szybko zauważymy, że to, co nazywamy objawami ADHD, przepraszam, to mi się cofnęło, to są takie cechy opisywane już no, po raz pierwszy się tutaj, no, po raz pierwszy mniej więcej właśnie około tego 1775 roku tego rodzaju objawy zostały opisane. No i później oczywiście w ramach prowadzonych badań były nowe osiągnięcia. Tak, w 1932 roku zostało opisane zaburzenie hiperkinetyczne, czyli można powiedzieć, że ten podtyp nadreaktywnością, nadaktywnością. Później też zorientowano się, że amfetamina redukuje symptomy tego zaburzenia hiperkinetycznego. No i później już w latach 60. dopuszczony został do terapii ADHD, znaczy tego, co jeszcze nie było ADHD, tylko no, brzydko się to nazywało, minimalna dysfunkcja mózgu, wtedy tak się to nazywało, tak? Natomiast od lat 60. dopuszczony jest metylofenidat, który jest stymulantem, ale nie jest pochodnym amfetaminy, co jest bardzo często to jest jakby używane jako argument przeciw metylofenidatowi. Natomiast u osób dorosłych amfetamina też całkiem skuteczna jest w redukowaniu objawów ADHD. Oczywiście u osób, które mają to ADHD, no bo wiadomo, u osób, które nie mają, to działa inaczej. No i no generalnie widzicie, no, mamy długą historię tego ADHD.
Więc to nie jest tak, że ktoś nie wiem, gdzieś tam w XXI wieku mógł nagle wymyślić to zaburzenie, bo ono jest bardzo dobrze opisane w literaturze, mimo że kryteria diagnostyczne oczywiście się zmieniają, tak? I jak sobie policzymy artykuły opublikowane w naukowych czasopismach dotyczące ADHD, no to znajdziemy no, ponad 100 000 tych artykułów, licząc tam od tego 1775 roku. Co więcej, wiemy też z licznych badań, że funkcjonowanie mózgów osób z ADHD różni się znacząco od funkcjonowania mózgów osób neurotypowych. Tutaj są badania wskazujące na różnice w strukturze mózgu, ale one nie są jakoś znaczące. Są powtarzalne, ale nie są duże, natomiast różnice dotyczą przede wszystkim tego, jak działa neuroprzekaźnictwo, tutaj przede wszystkim dopaminergiczne i noradrenergiczne, też nie będę wchodzić tutaj w szczegóły, natomiast to są te sieci neuroprzekaźnikowe, na które działa na przykład metylofenidat, tak? Powodując, że po metylofenidacie osoby z ADHD, nie wszystkie niestety, ale spora część potrafi, można mówić językiem, powiem, ogarnąć się tak i skupić w końcu na jednej rzeczy. No więc mamy sporo danych pokazujących, że te mózgi faktycznie funkcjonują inaczej. Jeśli chodzi właśnie o neuroprzekaźnictwo, sieci mózgowe, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie mamy trochę czasu, żeby wejść w szczegóły, natomiast ja to szybko może przeskoczę. Mamy tych badań sporo. Jeśli bylibyście tutaj Państwo zainteresowani takimi szczegółami, to bardzo polecam artykuł z 2021 roku, sprzed roku, w którym podsumowano 208 faktów o ADHD i to jest właśnie taki naukowy konsensus. Jeśli ktoś z Państwa miałby trudności z dobraniem się do tego artykułu, to zapraszam, chętnie pomogę dobrać się do faktów. Natomiast tutaj trochę podsumowując te mity, tak, i odnosząc się do tego mitu, ADHD oczywiście istnieje, tylko wcześniej oczywiście było nazywane inaczej i też była inna świadomość, tak. Także tak, tutaj nie ma wątpliwości. Z tym mitem się już tutaj myślę, że rozprawiliśmy, dlatego że ADHD mniej więcej 2 do 1, tak? Częściej dotyka chłopców, czy też częściej jest diagnozowane u chłopców, ale też u dziewczynek jest rzadziej diagnozowane, jest częściej pomijane. Częściej dziewczynki są diagnozowane w dorosłości dopiero, bo no po prostu w związku z tym, że dziewczynki są socjalizowane do tego, tak? Czyli bardzo często są uczone tego, że mają być grzeczne, spokojne i jakby nie pokazywać, tak? Że mają trudności. I niestety w dużej mierze z tego to wynika, nie? Że za hiperaktywność chłopiec typowo nie dostanie tak wysokiej kary jak dziewczynka, niestety, w związku z oczekiwaniami społecznymi, co jest bardzo przykre, no ale niestety. Za ADHD można wyrosnąć. No i teraz no, ci z Państwa, którzy przyszli tu dlatego, że mają doświadczenie własne, tak, dorosłego ADHD, no to wiedzą, że no, to nie jest tak, że można z tego wyrosnąć, ale faktycznie jest tak, że te objawy, te trudności mogą albo się zmniejszyć w związku ze strategiami kompensacyjnymi, albo mogą zmienić formę, tak? Czyli na przykład hiperaktywność taka zewnętrzna może przejść w taką hiperaktywność wewnętrzną, w to takie radio w głowie, które nigdy się nie wyłącza. Natomiast jest dużo takich trudności na zasadzie właśnie roztargnienie, trudności w koncentracji, robienie kilku rzeczy naraz, to o czym Państwo wspomnieli tutaj na początku, wyłączanie się podczas rozmów, tendencje do przerywania, trudność w usiedzeniu na miejscu, trudność w zaczynaniu, kończeniu zadań, zwłaszcza takich, które są nudne i nieinteresujące i powtarzalne, i administracyjne zadania, to jest klasyczny przykład. No i bardzo często, właśnie tak jak wspomniałam wcześniej, jest to posiadanie członków rodziny ze zdiagnozowanym ADHD, to jest często taki A tu jeszcze mamy pytanie. Ja do tych pytań zaraz wrócę. Zmuszanie się do nudnych zadań może skutkować usypianiem. Okej, to dobrze, do tego wrócę. Może być taki efekt, tak?
Natomiast jeszcze wcześniej przejdę przez te mity, żeby zostało nam parę minut przynajmniej na to, żeby porozmawiać o tych właśnie może trudnościach, czy o tym, jak wspierać osoby neuroróżnorodne. Natężenie objawu i forma zmieniają się w biegu życia i o tym warto pamiętać. I też warto pamiętać o tym, że jako osoby dorosłe możemy pracować nad tymi strategiami radzenia sobie po prostu, żeby one były lepsze, bardziej efektywne. Nie? Więc jest wiele rzeczy, które możemy zrobić, żeby funkcjonować lepiej, natomiast to będzie wymagało od nas wysiłku, niestety. Niestety tak to wygląda. To już jest taki mit, z którym sobie poradziliśmy, tak? Czyli tutaj może być ADHD powiązane z nadaktywnością, nie musi. Wcale osoba z ADHD nie musi, nie wiem, mieć złych ocen w szkole, bo może dobrze maskować swoje trudności. No właśnie. I już przechodząc do tych mitów takich bardzo krzywdzących, zwłaszcza dla osób dorosłych i też dla nastolatków, zresztą dzieciaki i nastolatkowie też sobie z tym niestety muszą radzić. Z ADHD można sobie poradzić samemu, wystarczy się postarać. No i otóż można sobie poradzić częściowo, natomiast wiecie, to jest trochę tak, że jak mamy powódź, tak, jakby w powodzi każdy sobie może radzić na różne sposoby. Są takie osoby, które gdzieś tam mają jachty, są takie osoby, które mają łódeczki, inne kajaki, a inne osoby płyną w pław, nie? No to trochę na tym oceanie życia, no jeśli jesteśmy osobami neuroróżnorodnymi, to bardzo wysoko prawdopodobne jest to, że my jesteśmy tymi osobami, które płyną w pław, nie? Więc dobrze by było znaleźć jakieś strategie, które mogłyby być takim naszym trochę chociaż kajakiem, tak? Które mogłyby nam pomóc. No bo tak, pomyślmy, no jeśli nie wiemy, że to jest ADHD, tak? To z czym sobie tak de facto, nie wiem, próbujemy poradzić, czy to, co jest źródłem naszej trudności, no to możemy dostać inną etykietę niż ADHD, nie? Na przykład którąś z tych. Nie, no bo wiemy, że no niestety impulsywność, trudność koncentracji uwagi, nadaktywność to są takie cechy, które mogą prowadzić do bardzo różnych konfliktów i społecznych, i problemów takich w pracy, w szkole, podatnością na nałogi różnego rodzaju, nie? Zażywanie substancji, alkoholizm, ale też nałogi behawioralne, zakupoholizm, impulsywne wydawanie pieniędzy. Więc jeśli nie wiemy, co jest źródłem naszych problemów, to nie jest tak, że wiecie, te problemy sobie odpłyną, tylko możemy dostać którąś z tych etykiet, nie? Co jest jeszcze bardziej krzywdzące niż, no wiecie, mieć medyczną diagnozę ADHD. No bo niestety, no to jest inny wzorzec funkcjonowania mózgu, nie? Tak jak nie możemy się stać praworęcznymi na życzenie, nie możemy sobie nagle zmienić mózgu, starając się bardziej, nie? Co nie znaczy, że nie możemy zrobić nic i po prostu mamy rozłożyć rączki i koniec. Nie? Są różne strategie radzenia sobie oczywiście i też ważne jest to, żebyśmy pamiętali o swoich mocnych stronach, nie? Bo trochę piętnujemy te trudne strony, te problematyczne w kontekście funkcjonowania w takiej rzeczywistości, w której my jesteśmy, tak? Która wymaga od nas zaangażowania w robienie jednej czynności, nie wiem, czy w jedną pracę, czy siedzenie od 9 do 17 w jednym miejscu, nie? Czy nie wiem, robienia rzeczy na czas, w przewidywalny sposób. To są bardzo trudne środowiska dla osób neurotypowych, neuroróżnorodnych. Więc pamiętajmy jako osoby neuroróżnorodne, czy osoby wspierające osoby neuroróżnorodne o tych mocnych stronach, tak? Wielozadaniowość, kreatywność, elastyczność, bardzo efektywne działanie pod wpływem stresu. Jak się już się wszystko pali, to będzie zrobione super, tak? I dobre radzenie sobie z obciążeniem poznawczym, co jest niesamowicie ważne w takim wymagającym świecie. Nie? Więc do tego jeszcze za chwilę wrócimy w dyskusji takiej krótkiej, no już nie mamy za dużo czasu, ale jeśli ktoś z Państwa będzie jeszcze w stanie zostać te kilka minut, to bardzo zapraszam. Bo jeszcze z ostatnim mitem tylko chciałam się rozprawić, bardzo często niestety pojawiającym się, dotyczącym tego, że leki na ADHD to narkotyki, które są niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci. I no właśnie, co jest faktem, to, że najbardziej rozpowszechniony lek na ADHD, czy jakby wykorzystywany w terapii ADHD, to jest metylofenidat, który jest stymulantem. Ale też
to nie jest tak, że tylko stymulanty są wykorzystywane w terapii. Są inne leki, na przykład atomoksytyna, która nie jest stymulantem, też jest wykorzystywana. Najwięcej danych jednak dotyczy zastosowania metylofenidatu i jednak w większości osób on działa najlepiej, nie? Więc on faktycznie działa, nie? I to nie jest tak, że nie wiem, nadreaktywne osoby stają się jeszcze bardziej reaktywne, bo biorą stymulant. Nie, właśnie na ADHD-owy mózg to działa zupełnie inaczej. Ten stymulant wycisza, uspokaja i pozwala faktycznie skupić się na robieniu jednej rzeczy, co jest nieprawdopodobnie ważne i jest dla wielu osób no po prostu taką ulgą, coś jakby przełączyło się w mózgu, wiecie Państwo, magiczna tabletka, która sprawia, że nagle będę w stanie się skupić, nie? Że to radyjko w głowie na chwilę się wyłączy. I oczywiście nie zawsze to działa, nie u wszystkich to działa, ale wielu osobom to zmienia jakość życia niesamowicie i dlatego no, ja z tą bardzo też przestrzegam Państwa przed stygmatyzowaniem tych leków, bo to jest trochę takie no, nie fair, nie? Bo to są faktycznie leki, przynajmniej Medikinet, tak, który jest, czy Koncerta, które są dostępne w Polsce, to są leki, które są dostępne na receptę RPW, tak, czyli na tą dawniej różową receptę, ale to nie znaczy, że one są niebezpieczne. Nie? To, co jest niebezpieczne, to zostawianie takiej osoby z trudnością bez terapii, dlatego że ADHD, nie wiem, czy o tym wiecie, w związku z tymi objawami dotyczącymi przede wszystkim właśnie tej trudności z regulacją uwagi czy hiperaktywności, ona niestety może prowadzić do przedwczesnej śmierci, a jeszcze więcej badań pokazuje, że zwiększa ryzyko samobójstwa u osób w bardzo różnym wieku, również w tej późniejszej dorosłości. I można powiedzieć wręcz, że branie tych stymulantów, tak, ono może wręcz wielu osobom ratować życie, tak? Może zmniejszać podatność na nałogi, a nie ją zwiększać, nie? No bo wiecie, no, podatność na nałogi, na przykład alkoholizm, czy nie wiem, no, palenie papierosów, zakupoholizm, to są bardzo często strategie kompensacyjne, które są stosowane w ramach autoterapii. Nie radzę sobie, przeżywam lęk, no jakoś chcę, nie wiem, poradzić sobie z tym lękiem, w związku z czym piję, tak? Jeśli nie mam tego lęku, ponieważ branie leków może mi ten lęk zredukować, to ja już nie potrzebuję pić na przykład, nie? Więc to jest druga strona tego medalu, więc ja bym bardzo tutaj chciała wyraźnie powiedzieć, że badania pokazują, że te leki są bezpieczne i one mogą ratować życie. I tutaj już przechodząc do podsumowania, tak, jak żyć, jak wspierać, no przede wszystkim zauważać, tak, zauważać, że te problemy są realne i czasem jest tak, że wystarczy słuchać, nie, i wystarczy słuchać, że druga osoba ma problem konkretnego rodzaju i że odpowiednie, nie wiem, zaadaptowanie, nie? Czy nawet czasem wystarczy powiedzieć, że ej, ja mam trudność, nie wiem, z zauważeniem rzeczy na czas. Czy możesz mi pomóc, nie wiem, w lepszym tutaj, nie wiem, pilnowaniu tych deadline'ów, nie? Jako moja, nie wiem, siostra, matka, córka, przyjaciółka. Czasem to pomaga, nie? Poszukiwanie pomocy, to zrozumienie, to słuchanie, no to wiem, że to tak brzmi bardzo ogólnie, ale de facto to jest klucz do sukcesu, nie? To zrozumienie i rozmawianie, nie? Bo tutaj podsumowując jeszcze, to naprawdę ostatni slajd, to co mogę powiedzieć, to że ADHD istnieje, jest powszechne, można z nim szczęśliwie żyć i może być naszą supermocą i od nas wszystkich zależy, zarówno tych neurotypowych, tak, neuroróżnorodnych, jak i neurotypowych osób, to jak dobrze nam wszystkim będzie się żyło w tej neuroróżnorodnej społeczności i w tej złożonej rzeczywistości. I pamiętajcie, że świat potrzebuje różnych typów umysłów. Także dziękuję bardzo, to wszystko ode mnie. Trochę zagadałam, Państwa wiem, ale jeśli ktoś ma czas, żeby zostać jeszcze chwilę i pogadać wspólnie, zadać pytanie, podyskutować, to ja bardzo, bardzo, bardzo zapraszam. Tutaj widzę, że jeszcze się pojawiły pytania na czacie, które mogłam tutaj przeoczyć. Dobra, mamy pytanie o rozwinięcie tematu różnic neuronalnych osób z ADHD versus neurotypowych. To jest złożona sprawa. Proszę napisać do mnie maila, to ja podeślę źródła, dobrze? Bo to jest dosyć, tak, to jest dosyć złożony temat.
Na pewno polecam tą przeglądówkę, te 208 faktów dotyczących ADHD. Tam na pewno można znaleźć dużo informacji. A jak nie, to też rozumiem, że nie wszyscy się czują dobrze z czytaniem artykułów naukowych, więc jeśli chcecie coś konkretnego się dowiedzieć, to zapraszam do zadania pytania w mailu. To jest mój mail, anna.anzulewicz@psych.edu.pl. Właśnie, tutaj co jest przyczyną tego, że u dorosłych kobiet częściej diagnozuje się ADHD niż u dziewczynek? To jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo często powód leży w tym, że dorosłe kobiety częściej szukają po prostu diagnozy. One mają większą świadomość. Dziewczynki, no, przez to, że no, one często, znaczy znowu, trochę muszę generalizować, nie? Dziewczynki bywają w takiej sytuacji, gdzie właśnie rodzice, czy nie wiem, nauczyciele, czy otoczenie społeczne od nich wymaga pewnych zachowań, nie wiem, skup się, nie wiem, bądź spokojna, tak? No i tyle, nie? I nie wszyscy rodzice, nie wszyscy nauczyciele patrzą, jakim kosztem jest osiągany ten spokój. Że on często jest osiągany kosztem zdrowia psychicznego, nie? Tam, gdzie się pojawia depresja, zaburzenia lękowe, też samookaleczenia bardzo często u osób właśnie takich nastolatków z ADHD. Nie? To są strategie radzenia sobie. I niestety w tej nastoletniości też pojawia się to jest nierzadko takie myślenie u tych młodych ludzi, że to ze mną jest coś nie tak. A potem w dorosłości już też na szczęście jest coraz większy dostęp do terapii, chociaż wciąż za mały, tak? Ale ta świadomość społeczna i to, że dorosłe kobiety częściej szukają pomocy, to pewnie to będzie kluczowy czynnik, nie? Więc tak, pan Przemek pyta o strategie kompensacyjne, tak? Czy... Bardzo polecam w ogóle, zwłaszcza tym z Państwa, którzy tutaj mierzą się z takimi trudnościami związanymi z neuroróżnorodnością. Bardzo polecam grupy na mediach społecznościowych, na przykład na Facebooku, grupa dla dorosłych z ADHD. No, na takich grupach można znaleźć naprawdę bardzo dużo fajnych porad, wsparcia i naprawdę takiego zrozumienia. Także bardzo zapraszam. Jeśli chodzi o takie konkretne źródła, to też nie mamy na to czasu, żeby teraz robić przegląd, ale ja też bardzo zapraszam do tego, żeby po prostu Państwo pisali do mnie, jakby się pojawiły później jakieś pytania, wątpliwości, to ja bardzo chętnie się podzielę takimi źródłami. Tutaj pan Tomasz pisze, że nie cierpi narracji o ADHD jako supermocy i o tym, że społeczeństwo nas ogranicza. Nie wyobrażam sobie świata, w którym nie muszę pamiętać, żeby coś zrobić, skupić się na czymś, w którym nie potrzebuję być w stanie utrzymać zainteresowania jakimś tematem dłużej niż tydzień, dwa, żeby cokolwiek w tym temacie osiągnąć. No, to jest bardzo słuszna uwaga. To w ogóle, jeśli chodzi o neuroróżnorodność, to też dużo jest takiej, wiecie, przesadnej narracji, nie? Z jednej strony mamy taką narrację typu ojej, zaburzenie okropne, co z tym zrobić, jak to wyleczyć, tak? Wyleczyć. Z drugiej strony możemy mieć taką narrację, która się pojawia czasem z drugiej strony, że o to supermoc, że jest super, że nie wiem, uwierz w siebie, znajdź pracę, którą kochasz, rób tylko to, co robisz. No, rzeczywistość jest złożona, tak? I to nie jest tak, że nagle będziemy mogli robić to, co chcemy, ale są takie branże, które są bardziej po prostu tam sprzyjające osobom neuroróżnorodnym niż inne, więc jakby ta świadomość z obu stron, zarówno naszych mocy, tak, naszych mocnych stron, jak i ograniczeń, to jest klucz do sukcesu. I tak jak wspomniałam, to nie jest tak, że nie wiem, kończymy na tym, że ojej, dostałam diagnozę ADHD, super, to teraz wszystkim będę mówić, że mam ADHD i nie będę musiała nic robić, nie? No tak nie jest, nie? No bo żyjemy w takim świecie, w którym tak, mamy deadline'y, mamy wymagania, mamy różne rzeczy, które trzeba zrobić od początku do końca, no nawet jak nam się tego bardzo nie chce zrobić, więc tutaj strategie radzenia sobie z tym, czyli tak naprawdę życie w tym świecie w taki sposób, który nie jest związany z naszą krzywdą, z przekraczaniem naszych granic, nie wiem, z takim niedostrzeganiem własnych potrzeb, nie? To jest wyzwanie i dlatego ja bym tutaj o taki balans gdzieś tam, nie wiem, apelowała, żeby właśnie skupiać się na tych mocnych stronach, ale pamiętać cały czas o kontekście społecznym, nie?
Dobra, tutaj dalej mamy pytania. Jakie są różnice w objawach ADHD u kobiet i mężczyzn? To też szeroki temat. Natomiast powiem tak, częściej u mężczyzn, czy u chłopców to bardziej widać, nie? Te objawy związane z hiperaktywnością, one są widoczne. I to raczej zakładałabym, że to nie jest tak, że one się pojawiają, nie wiem, częściej u chłopaków, tylko u dziewczyn w związku z tą socjalizacją właśnie wciąż gdzieś tam zależną od płci, one są mniej pokazywane. Po prostu dziewczyny się lepiej maskują, tutaj krótko mówiąc. Natomiast te objawy, koniec końców, one są podobne. One są zarządzane w inny sposób, nie? One są pokazywane w inny sposób, natomiast one koniec końców są podobne. Natomiast no, cały czas pamiętajmy o tej proporcji, że jednak ADHD 2 razy częściej jest diagnozowane u chłopaków. Nie? Dobra, następny wątek. Kwestia wsparcia jest bardzo istotna dla wszystkich osób neurotypowych, szczególnie ambitnych. Ciągłe powtarzanie, że z takimi trudnościami nie uda się choćby pracować w nauce, nie dość, że może być związane z popadaniem w problemy nerwicowe, to dodatkowo wspominane problemy depresyjne są o wiele bliższe. Tutaj myślę, że o pani Sylwii chodziło o osoby neuroróżnorodne. Tak, ale ta kwestia wsparcia jest niesamowicie ważna, nie? No bo to trochę, wiecie, jak w tym przykładzie, że osoba z ADHD, w sensie dziecko z ADHD nie może mieć dobrych ocen. Oczywiście, że może. Pytanie, jakim kosztem, nie? I można osiągnąć bardzo różne rzeczy. Nie? I tyle, tylko to jest cały czas gdzieś tam ten przetarg, nie? Gdzie są nasze potrzeby, gdzie są nasze możliwości, gdzie są nasze mocne strony. I rola tego zrozumienia społecznego, nie? Rola edukacji społecznej, że to nie tylko my jako mniejszość, tak, mamy cały czas edukować, też tak to trochę wygląda, ale też społeczna ta otwartość na różnego rodzaju różność, nie tylko neuroróżnorodność, wszelkiego rodzaju różność, ona jest fundamentalnie znacząca, nie? Że kluczowe jest to, żeby po prostu usiąść i posłuchać i starać się zrozumieć, nie? Z czego wynika problem, a nie po prostu zakładać, że to jest, nie wiem, lenistwo, to, że komuś się nie chce, czy coś tam. Okej, dobra, jeszcze pytanie od pana Przemka. Dzięki diagnozie nie będziemy wściekli na siebie. To nie jest reguła, ale wielu osobom, podobnie jak na przykład w przypadku spektrum autyzmu, diagnoza przynosi taką ulgę, w sensie, że to jest ten moment, kiedy różne klocki, różne takie puzzle zbierane przez całe życie wpadają na swoje miejsce i się taka spójna układanka wyłania z tego, że jest okej, no to te moje problemy to wynikały z tego, a że to może faktycznie to nie jest tak, że ja jestem leniwy i po prostu nic mi nie wychodzi, że się nie staram, no bo przecież się staram, nie? No tylko to trochę jest, wiecie, tak jak się powtarza, że nie można schudnąć, jeśli się wcześniej nie zaakceptuje tego, że teraz, nie wiem, jestem w takim kształcie, kolorze i o takiej wadze. Nie? Akceptacja stanu faktycznego, stanu na teraz, jest fundamentalna, nie? Taki jestem teraz, nie? I mogę z tego momentu, z tego miejsca chcieć dojść w bardzo różne miejsca. Mogę się na przykład nie godzić z tym, że ja nie dowożę tych terminów. Nie, ja chcę być postrzegana jako, nie wiem, rzetelna osoba, rzetelny pracownik. I wiele osób z ADHD tak robi, przez taką nadkompensację, takie super planowanie, nie? To jest też strategia kompensacyjna, nie? Że wtedy nie zawalamy deadline'ów, dlatego że po prostu ciągle o nich myślimy, nie? Ciągle planujemy, nie? Ale to też jest koszt. Więc ja bym powiedziała, że raczej bym tam ulgi szukała niż wściekłości, ale też wyobrażam sobie, że to może być różne dla różnych osób. Dla niektórych osób to może się wiązać ze wściekłością taką, wiecie, że o rany, dlaczego dopiero teraz, nie? Przecież ja to radzę sobie od 20 lat z tymi trudnościami. Dlaczego dopiero teraz padłam na to, że to może być ADHD, a nie wiem, coś innego. Więc w tym kontekście może towarzyszyć temu wściekłość, ale ogólnie różne emocje mogą być związane z diagnozą, taką czy inną, nie? Dobra, dalej od pani Joanny, tak? Zostałam zdiagnozowana dopiero w tym roku, w wieku 29 lat. Wcześniej nie rozumiałam, dlaczego nie radzę sobie z niektórymi zadaniami i byłam zła na siebie za to, że jestem gorsza od innych. Teraz wiem, że mam inne właściwości. Akceptacja to klucz. No właśnie. To jest klucz, ale akceptacja nie na zasadzie, że akceptuję,
o rany, tak jest, tak będzie, no sorry, nie wiem, ja mam rączki tutaj, nie zmienię się. Nie, to jest pierwszy krok do tego, żeby zmienić cokolwiek, nie? No bo ja nie jestem w stanie zmienić czegokolwiek, jeśli ja nie akceptuję tego, co jest teraz, nie? No to co ja chcę zmienić, nie? Jeśli boję się przyjrzeć temu, co jest teraz. I myślę, że to jest właśnie, dlatego to jest ważne, nie? Jako taki starting point, jako taki klucz jakby tłumaczący różne rzeczy, ale to jest punkt wyjścia do dalszych działań, do naszego rozwoju, żebyśmy mogli dojść tam, gdzie no, chcielibyśmy, tam, gdzie mamy potrzeby, tak? Gdzie nasze potrzeby mogą być realizowane. W tych właściwościach, tak, rzeczywistości, które istnieją, nie? Więc takie mam do tego podejście, takie mam na ten temat zdanie. Okej, jesteśmy już bardzo, bardzo po czasie, także ja myślę, że już będziemy kończyć. Chyba, że jeszcze ktoś z Państwa z sali chciałby tutaj zabrać głos, to jak najbardziej zapraszam. Tak, tak, tutaj też polecenie książki. To być może będzie Pana słychać, bo mamy mikrofon. Tak, albo stamtąd. Najwyżej ja powtórzę pytanie. Ja mam dwa pytania. Jedno, czy impulsywność w młodym wieku może mieć potem przełożenie na skłonność do uzależnień w późniejszym wieku? Tak. I czy tak zwany zespół niespokojnych snów, RLS, można wiązać z jednym z objawów ADHD? Okej, więc tak, zdecydowanie tak. Impulsywność w młodym wieku bardzo często, znaczy nie bardzo często, no bo impulsywność w dorosłym wieku bardzo często wiąże się z tendencją do uzależnień, tak? No i niestety tak jest, więc jak najbardziej no to jest prawda. Natomiast jeśli chodzi o ten zespół niespokojnych nóg, to jakby nie jestem ekspertką od zespołu niespokojnych nóg, natomiast to, z czym mi się to kojarzy, to właśnie z takim poszukiwaniem stymulacji, nie? Osoby z ADHD często, żeby skupić się na jednej czynności, nie wiem, na przykład na czytaniu, muszą wykonywać inną czynność, nie wiem, machanie rękami, właśnie tupanie gdzieś tam, machanie nóżką i czasami jest tak, że te zachowania widać, nie? No jakby ktoś tak machał rękami w tej i we w tej, ja czasami tak robię, ale staram się tego teraz nie robić, to widać, nie? A jak ktoś, nie wiem, tam sobie gdzieś rusza nóżką pod stołem, to nie zawsze to będzie widoczne, a to pomaga, więc to jak najbardziej może być związane z ADHD, natomiast tak jak mówię, no nie jestem specjalistką od zespołu niespokojnych nóg. Tutaj jeszcze mam pytanie o książkę ADHD u dorosłych. Akurat teraz mi się ta książka zlewa z innymi, więc ja nie mogę teraz powiedzieć, czy mogę ją polecić. Ja muszę jeszcze raz zajrzeć do tej książki i zobaczyć, co w niej faktycznie jest, bo ja gdzieś tam ją przeglądałam, ale już nie pamiętam konkretnie. Natomiast no, z książkami o ADHD to generalnie jest ten problem, że one, znaczy czekam cały czas na jakąś dobrą, tak? To jest moje ogólne takie podejście, dlatego że książki, które są dostępne, to albo są często właśnie z takiej perspektywy na zasadzie właśnie patologizującej, że to są objawy, że to są trudności, objawy i są strategie radzenia sobie z tymi objawami, które są na wskroś neurotypowe. Na przykład, nie wiem, jeśli ktoś nie potrafi się zorganizować, no to jest sugestia na zasadzie, nie wiem, zorganizuj się, zrób listę, nie? No, większość osób z ADHD wpadła na to, że może zrobić listę i robić te listy, tylko że te listy nie działają, więc dojście do tego, dlaczego nie działają, to jest klucz do rozwiązania problemu, a nie wiem, dodawanie kolejnej techniki zarządzania czasem, która nie działa, bo jak gwarantuję wam, że no, znaczna część ludzi, którzy radzą sobie z takimi trudnościami, no, gdzieś szuka rozwiązań i to nie jest tak, że oni nie wiedzą, że mogą robić listy czy wrzucać rzeczy do kalendarza. Po prostu z jakichś powodów te strategie, znaczy dla niektórych osób działają, ale nie dla wszystkich, nie? Czy też po prostu trzeba się bardziej pilnować, jeśli jest się osobą neuroróżnorodną, żeby te strategie działały. Natomiast druga kategoria tych książek jest taka właśnie na zasadzie, wiecie, obudź sobie olbrzyma, ADHD supermoc, super, jesteś wielki. I tak, ważne jest, żeby widzieć te mocne strony, nie? Żeby odejść od tego patologizowania, żeby widzieć w tym po prostu różnorodność, tak? Że mamy różne cechy, które mogą być fajne w innych kontekstach, słabe w innych, no bo kreatywność pewnie jest fajna, jeśli pracujemy, nie wiem, właśnie gdzieś tam, nie wiem, w branży właśnie kreatywnej, nie wiem, robimy komiksy, no może mniej w księgowości, no chociaż to zależy, jaką księgowość prowadzimy.
Natomiast no, ja znowu bardzo bym tutaj zalecała taki balans, nie? Że to jakby to wartościowanie, że to jest albo coś po prostu problem, na zasadzie, że to jest problem, że to źle, że po prostu jak sobie z tym poradzić, albo że to jest wow, super moc, to są skrajności, nie? Zastanówmy się, jak możemy wykorzystać te mocne strony, jak po prostu zaopiekować się tymi słabszymi stronami, tak żebyśmy mogli po prostu żyć w tej rzeczywistości, realizując swoje cele. No i tak bym to tak bym to ujęła. Okej, dobra. Czy jeszcze jakieś pytanie może na koniec? Bo już myślę, że zaraz będzie drugi wykład na żywo, więc ja już tutaj zakończę. Może na zakończenie. ADHD i spektrum autyzmu. Usłyszała Pani pytanie? Nie słyszałam. Czy można być, proszę I można powtórzyć, mieć ADHD i jednocześnie spektrum czy można mieć ADHD i jednocześnie być w spektrum autyzmu? Tak, to jest bardzo, bardzo powszechna kombinacja. Nawet połowa, albo niektóre dane wskazują na więcej, nawet połowa dzieci z spektrum, czy osób w ogóle w spektrum autyzmu ma ADHD. Czyli niektóre dane pokazują, że nawet 60-70%. Bardzo częsta kombinacja, tak. Okej, dobra, słuchajcie, czas nam się kończy, także bardzo, bardzo Państwu dziękuję za udział, za dyskusję. Nagranie będzie dostępne i tam no, po prostu pilotujcie, sprawdzajcie na fanpage'u wydziału. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany dalszymi informacjami, to ja zapraszam, proszę pisać, bardzo chętnie też tutaj polecę jakieś różne rzeczy do czytania. Także dziękuję bardzo, pamiętajcie, świat potrzebuje różnych typów umysłów i wszystkiego dobrego, udanej niedzieli. Mam nadzieję, że inne wykłady będą też super i bardzo będą się Państwu podobać. Do widzenia.